Witam Was serdecznie w kolejnej Parasofie. Moim i Państwa gościem jest Klaudia Bułgakow, chyba nikomu nie trzeba jej przedstawiać, mistrzyni świata w paralotniarstwie. Klaudia, Witajcie. jak zaczęłaś przygodę z paralotniami? W sumie tak trochę przypadkiem. Strasznie chciałam jeździć na motorach. Mnie bardzo kręciły motory. No i się wprowadził jakiś sąsiad, który właśnie ten motorek swój parkował u nas na podwórku, więc moja mama go zagadała. A motorynka czy motor? Motor, takie ścigacze, wiesz, porządne, duże, moc. No i mama zapytała go, jak tutaj zacząć na motorach jeździć i tak dalej. A on jej powiedział, nie, proszę pani, nie, motory to są niebezpieczne, niech ona lepiej na paralotniach lata. No i moja mama taka podjarana przyszła do domu, opowiada, że sąsiad może ci załatwić lot w tandemie i w ogóle może byś spróbowała. No to ja powiedziałam, no w sumie mogę spróbować, nie? No i pojechaliśmy na wiosnę na lotnisko Chcynne, które jest tutaj na północ od Warszawy, 60 kilometrów. No i spróbowałam. Nuda. Mega nuda. Ale w tandemie. W tandemie. Nie no, masakryczna nuda i w ogóle nie. To już te motory wolę. No ale pojeździłam z nimi na lotnisko, bo fajna ekipa była. No i w końcu już znudziło mi się rozwozić linę po lotnisku i siedzieć na polu i czekać, aż oni wrócą. No i postanowiłam zrobić kurs u Jerzego Krausa. No a jak poleciałam pierwszy raz sama, to już był koniec. Co, zakochałaś się? Totalnie, tak. Obsesja. I co? I nie wiem, jakieś pierwsze wyjazdy gdzie były? No, przede wszystkim powiedziałam Jurkowi chyba drugiego dnia, że ja planuję do kadry się dostać i w ogóle w zawodach startować i mistrzostwa Polski, ambitnie. mistrzostwa świata i tak dalej. No to on popatrzył dokładnie tak jak ty na mnie. Myślę, że tam w środku po prostu się rozrywał ze śmiechu, no ale przecież 17 nie powiesz, że laska weź ty. Wiesz, ja wtedy miałam 17 lat w ogóle. No ale to była jesień, więc przyszła zima. No ja oczywiście ambitnie plan, tak, to teraz trzeba zrobić kurs termiczny. Pojechałam z Januardem Wojtakiem, ówczesnym trenerem kadry narodowej, na kurs do Bassano. Zrobiłam kurs termiczny, na kursie wylatam w ogóle 20 godzin. To jest jakiś, jak słucham ile ludzie latają na kursach w tej chwili, to jakiś rekord zrobiłam. No, chyba tak. W tydzień 20 godzin na kursie. Wróciłam do Warszawy, pojechałam na Chcynne i zrobiłam pierwszy przelot 21 km. Nie, w ogóle po kursie prosto. Wylądowałam spiralą, bo mi zimno było, głodna byłam, siku mi się chciało i Warszawa się zaczynała, i nie wiedziałam, gdzie jest strefa, bo słyszałam, że jakieś tam strefy są w kółko Warszawy, ale nie wiedziałam gdzie, więc wolałam w Nasielsku wylądować. No to pięknie. No a potem co? No potem chłopaki tam z lotniska zaczęli, że tak ambitnie przyjeżdżam, ciupię te przeloty, bezchmurna termika, ja próbuję i tak polecieć, nie? Tam jakieś 8-10 kilometrów. No i mi tak przyjechałam tam któryś raz na lotnisko, panowie tak, tu masz kartki, to wypełniasz, robisz zdjęcie przed startem, aparat widzę, że już i tak masz, robić zdjęcia, jakieś skrzyżowania, miasteczka, jakieś takie punkty do znalezienia na mapie i w ogóle startujesz w XT kontekście. Byliśmy taki, no taki, że do Januarda się wysyłało te slajdy, pociąć ich broń Boże nie wolno było, bo to już był nieważny przelot, więc tam w Kodaku, proszę niech pani mi nie tnie, odbierasz pocięte. No i tak paru kolegom fajne przeloty poprzepadały. Anulowane zostały? Tak, no i lądujesz, znowu wypisujesz, najlepiej jeszcze znaleźć jakiegoś chłopa albo coś, żeby tam ci przyklepał, że widział, że tu wylądowałaś. No i tak pierwsze zawody, powiedzmy. No a potem mnie zabrali na Puchar Pomorza organizowany przez Glide Group Gdynia w Borsku. No i to były moje pierwsze zawody. Byłam jedyną laską, startowało chyba 14 osób w tych zawodach. A potem do Bassano na nieoficjalne Mistrzostwa Polski i tu się okazało, że nie umiem latać w górach. Aha, okej. Pierwszy mój przelot, po prostu pierwsza konkurencja, 25 km leciałam 5 godzin. No i potem wylądowałam, bo mi się opis Chyli jeszcze Wojtka, czyli taty Łukasza, skończył. On mi zdążył na startowisku opowiedzieć pierwsze 25 km jak się leci. No i tak, no.
a jeszcze wylądowałam na szczycie góry, poszłam znaleźć startowisko, wiesz, schowałam glajta w krzakach, potem poszłam rozejrzeć się po górze, gdzie by tu odpalić. Iksal po prostu, wiesz. No, Z glajtem wyciupałam na górę, rozbiegłam się, wylądowałam na dole, żeby broń Boże nikt mi nie powiedział, że oszukuję, że coś tam, bo to oczywiście też było na zdjęciach wszystko. i co, i teraz co roku jakieś zawody? No, I tak to chyba kilka razy, co do roku? aktywnie zaczęłam startować w 2004, bo wcześniej, no to tam ten 2001, no to nie było tak naprawdę od kogo się uczyć za bardzo w Polsce. Koledzy nie, ci powiedzmy lepsi, nie bardzo chcieli się dzielić wiedzą. Poza Wojtkiem, Jon Ward przestał latać, wtedy przesiadł się na szybowce, zamknął szkołę. No i w sumie jedyny sposób też, żeby się uczyć, no to było startowanie w zawodach. No ale tutaj mi nie szło. Wtedy właśnie spotkałam Grześka Olejnika, który po prostu najpierw mi powiedział: Laska, ty w ogóle się nie nadajesz, zrzuć to. Więc ja mu zrobiłam gest Kozakiewicza i tak latałam, tak? No a drugi raz stwierdził, że jednak mi pomoże i jeździłam do niego na seminaria przelotowe tam przez jedno Tam lato. pod Karpacz, tak? Nie, jeździłam do Pinzgau z nim, wiesz? Aha, okej. A potem się przeprowadziłam do Austrii i tam ciupałam na czas sobie traski. Wiesz, miałam tam 3 trasy wymyślone przed startem i jak się dało, no to żeby jak najszybciej, coraz szybciej. Czyli No. ogólnie nastawiłaś się na wyścigi. Tak, no bo mnie to zawsze kręciło. A w 2003 roku przyjechałam do Bassano dokończyć XT Contest, bo wtedy już był online. I były akurat lubka, po którym w ogóle nie wiedziałam, że będzie i Grzesiek mnie tak podszedł. Tak. Olejnik, tak? No oczywiście, boisz się, że ta Kaśka cię ryśnie, nie? Łosikowa, bo to wtedy się pojawiła Kasia Łosikowa, nie? Ja ci pokażę. Ambicjonalnie. Oba, wiedział jak mnie podejść pod włos. No i wystartowałam w pierwszych zawodach swoich znowu po przerwie i od razu podium, nie? Drugie miejsce wtedy zajęłam. I się po prostu odpał. Ja wracam do ścigania, podoba mi się, pierwszą metę tam wtedy zrobiłam. Już 2004 był ustawiony wakacje pod zawody, jeszcze wtedy studiowałam. Trzeba było jeszcze kasę znaleźć na to, więc pracowałam w zimie. No i na początku 5 zawodów w roku, a odkąd mam sponsora, tam od 2007 mam finansowych sponsorów, no to już więcej. No w tej chwili tak około 11-12 w roku robię zawody. Ja pierniczę. I jutro do Brazylii lecisz. Lecę, dobra. Co to za zawody są w Brazylii? Puchar Świata, pierwszy etap w tym roku. I co? Będzie podium? Zobaczymy. A przygotowania jak? Przygotowałaś się już? Wiesz co, no wróciłam z Meksyku niedawno. No właśnie. Czyli cały Więc, czas... Nie powiem, żebym kiedyś nie była przygotowana, bo teraz bardziej się przygotowuję mentalnie, bo coś ostatnio u mnie z konsekwencją jest problem swoją własną i pracuję nad tym, żeby swoje własne plany realizować. A tak to jestem wlatana, no wiesz. Co? Cały czas, więc ciebie pytać o to, jak... 5 tygodni w tej chwili, co nie latałam. O Jezu, dramat. 5 tygodni to jest kurde. Ale świadomie. Aha, Świadomie. okej. Bo po prostu trzeba odpoczywać, wiesz, też, żeby się nie przejadło i żeby mieć zapał. No dobra, czyli ciebie nawet nie ma sensu pytać o to, jak się przygotowujesz do zawodów, bo praktycznie cały czas latasz i się przygotowujesz do nich. Tak, znaczy pytanie, jak się przygotowuję do zawodów. No to poza samym lataniem, najlepszym przygotowaniem dla mnie do zawodów, no to jest start w zawodach, czyli do wyższej, no trzeba mówić o takiej wyższej kategorii. Najlepszym przygotowaniem do superfinału Pucharu Świata i do Mistrzostw Świata, no to jest start w Pucharach Świata. Przygotowaniem najlepszym do Pucharu Świata, takiego etapowego, no to są mistrzostwa dla mnie Francji, takie lepsze, lepiej obstawione zawody. A tak, żeby trochę frajdy z tego było latania i żeby się jeszcze pobawić, no to dla mnie ja uwielbiam takie mniejsze zawody, że tak bardziej fanowo. Takie kameralne, Tak, bo znajomi, może sobie, wiesz. przepraszam, ale wieje mi w oko i po No, prostu wieje to trochę. do płaczu mnie doprowadza. Jesteśmy na dachu,
i Zobaczcie, wieje. jakie piękne góry mamy za plecami. No, kurczę, to Alpy są. To jest moje Warszawskie Alpy. startowisko. Natomiast znaczy, to, co mi się podoba w małych zawodach, to jest, że mogę sobie poeksperymentować i mnie to nie boli. Bo przyjeżdżam z założeniem, że mam jakieś nowe umiejętności do wypracowania, jakieś nowe taktyki do przetestowania i po prostu sobie eksperymentuję. A jak powiedzmy nie pójdzie mi w jakichś tam powiedzmy zawodach typu Russian Cup albo jakiś tam nie wiem, Serial Cup, no to ja się nie będę chlastać. Nie? A po prostu gdzieś trzeba eksperymentować. No No i tak. plus latanie przelotowe, znaczy, którego mało jest, no bo nie mam czasu, a zazwyczaj między zawodami nie ma pogody. No ale jak są takie mega miejsca jak Indie, no to aż grzech nie polecieć. No, A poza tym, no co, hike and fly, no to taki bardziej trening mentalny dla mnie też jest, no i takie połączenie wysiłkowego z mentalnym. W zeszłym roku byłam 5 tygodni na La Reunion i po prostu startowiska, z których startowałam i lądowiska, na których lądowałam, to ja do tej pory nie wierzę. można Że- je gdzieś zobaczyć? A tak, u mnie na fejsie są zdjęcia i tak, Zapraszamy. zapraszamy. Staram się aktualnie przez cały czas coś tam umieszczać. Więc no taki trening też dodatkowy mentalny. Oczywiście poza tym jest bieganie, hajki, Czyli fizycznie się przygotowujesz też. fizycznie, fizjoterapia, bo niestety A dieta? no też. Teraz się przeszłam na takie mega zdrowe odżywianie już. O kur... Odwaliło mi całkiem, ale no, ma to bardzo dobre efekty, bo ja byłam bardzo, szybko się męczyłam, źle spałam, regenerację miałam bardzo złą znaczy w nocy, odkąd zmieniłam dietę, wyrzuciłam produkty, na które mam nietolerancję, to jest dużo Robiłaś te lepiej. badania takie na tą nietolerancję. Też, i Właśnie. też eksperymentowałam, bo na dużo rzeczy nie wychodzi. Mój lekarz mi powiedział po prostu sprawdź. I co, i faktycznie czujesz się lepiej? Tak. Jest dużo większa siła, lepsza przemiana materii, śpię bardzo dobrze, nie mam takiego biegu myśli, bo jak jest dużo toksyn w organizmie z jedzenia i nie tylko, to po prostu zaczynają się problemy psychologiczne też. A przeszło mi to wszystko, po prostu zen. To teraz no i tylko podja. lepszy nastrój jest o wiele. No na pewno. Okej. A tak wracając do tych początków, co byś doradziła, nie wiem, bo bardzo często spotykam się z czymś takim, że już to komuś zadawałem to pytanie, świeżaki w paralotniarstwie pchają się od razu, wiesz, w skrzydła, które tak naprawdę przewyższają ich kompetencje. Co byś im mogła doradzić przy wyborze sprzętu? Jeśli chodzi o wybór sprzętu, to ja mam teorię małych kroczków. To znaczy, ja bardzo długo latałam w swojej karierze na glajtach niższej jakby kategorii niż może bym już mogła, bo uważam, że trzeba najpierw umieć wycisnąć na maksa, co się da z tego glajta, na którym się lata, a dopiero potem jest sens myśleć o tym, żeby coś zmieniać. Ja uważałam naprawdę, że lepiej jest latać na słabszym glajcie, a skupić się wtedy na uczeniu i zdobywaniu nowych umiejętności, niż za szybko przeskakiwać z glajta na glajd i wtedy ryzykujemy po prostu. Raz, że jest stres dużo większy przy lataniu na takim glajcie, a dwa, że ryzykujemy wypadek. No i tak naprawdę wtedy jest dygresja totalna. No właśnie, znam paru takich właśnie panów, którzy świeżo latają, ledwo się oderwali od krawężnika, a już skrzydło C. Znaczy tak, bo niestety u nas, mi się wydaje, nadal jeszcze pokutuje takie przekonanie, że te B, A to w ogóle nie latają. I że jeżeli chcemy gdziekolwiek odlecieć, cokolwiek zrobić, no to tylko C. Natomiast dzisiaj mamy w klasie C glajty, które tam teoretycznie nie powinny za bardzo według mnie być, bo reakcji nie mają jak glide B i nawet ludziom, którzy wychodzą ze szkoły, ja bym takich glajtów nie polecała. A glajty takiego niższego B, czy nawet wyższego B, to tak dobrze latają i tak na luzie się na nich lata.
Nie ma tego stresu, nie ma tego stresu, więc ja na przykład, ja osobiście, jeżeli jadę w miejsce takie jak Dolomity, czy jadę w miejsce takie jak jakieś kurczę, skaliste Alpy, czy San André les Alpes, no to poza zawodami, no kiedy wiadomo, że chodzi o ściganie się i chodzi o to, żeby mieć jak najlepszego glajta, no to ja sobie naprawdę na C-glajcie bardzo dobrze się czuję. I mi sprawia to wtedy taką frajdę. Można sobie pokopać drzewa, blisko skały przykręcić, nie stresuje mnie ten glajt. I dużo zawodników, którzy w tej chwili przestali latać zawodniczo, poprzesiadali się na glajty C, poprzesiadali się na dolne glajty T. Bo nie ma sensu po prostu. Lepiej naprawdę jest skupić się na tym, żeby uczyć latać kilometry na tym, co mamy, zrobić parę siwów, nie wiem, nawet dokupić sobie drugiego glajta freestyle'owego lepiej i bawić się w jakiś freestyle, niż za szybki progres robić na tych glajtach. A ta wiedza, którą zdobędziemy na tym gorszym glajcie, te wszystkie męczarnie powiedzmy, które trzeba przejść, żeby gdzieś tam dolecieć na takim glajcie, to potem nam owocuje w przyszłości, jak się przesiądziemy na lepszego glajta. Okej, a twoja taka najbardziej niebezpieczna sytuacja? Jak już W styczniu, teraz? teraz, Co zrobiłaś? przeleciałam przez glajta. W jakim sensie? Bo można No to, tak wiesz... jak oglądamy filmy Infinity, gościom nie wychodzi i robią Kiss the Leading Edge, no to ja zrobiłam Kiss the Leading Edge. No. Ja pierdzielę i co? Jak się... No i rozwaliłam glajta. O kurde. Ale paczka była? Nie. Nie było paczki? Nie, 2 full stole i wyprowadziłam. No. No pięknie. No tak jest, jak się lata na Enzo XS. No. No właśnie. A powiedz mi... Znaczy to jest połączenie, na pewno było... Meksyk nie jest takim... Znaczy, może tak, Meksyk ma wiele twarzy, Valle del Bravo i jakby z koniec stycznia, no to jest tam luty, to są najostrzejsze okresy do latania w Valle. Są okresy, kiedy naprawdę się lata jak w Brazylii, tylko że my wtedy tam nie przyjeżdżamy, tak? Kiedy jest pora deszczowa. No bo jest pocek, można w porze sucha i można sobie robić codziennie boxing trening, tak? No a tutaj akurat był sezon taki nie jakiś mega mocny, a i tak mi zabrało skrzydło w kominie. O proszę. No i zza pleców strzeliło mi prosto pod nogi nawet, to było... Chwila, moment. Rzucałaś paczkę poza SIF-em? Na CV też nie rzucałam paczki. Nie, też nie rzucałaś? W ogóle jeszcze nie rzucałaś paczki? Rzucałam w 2007 roku, jak pierwszy raz przeleciałam przez glajda. Okej, teraz już wiedziałaś, co masz zrobić, tak? Teraz już wiedziałam. Wtedy przeleciałam przez glajda, miałam krawat i rzuciłam paczkę. A teraz przeleciałam centralnie, on się nie zamknął, bo to był po prostu, on wywinął się tak. No język jest tak sztywne, że po prostu taka deska była. No jak przeleciałam przez niego, no to prosto do full stola wyprowadziłam. Niestety strzelił bokiem i krawat poszedł, no to jeszcze jeden full stol, bo autorot od razu był z krawatem. Przeciągnęłam autorota, wyprowadziłam. Strzelił trochę do przodu, znowu lekko krzywo krawat, no ale jak już zobaczyłam, że mam porwanego glajta, to poszłam lądować z tym. Ja pierniczę. No więc tym razem po prostu już wiedziałam, co robić, no bo zrobiłam tych tam siwów trochę, posiedziałam nad jeziorem i no i jest już takie lepsze wyćwiczenie. Próbowałaś latanie z napędem? Nie. W ogóle? Nigdy. A dlaczego? Bo głośne. Bo mam ochotę... Ale są teraz fajne kaski, kurte, wygłuszające. Nie. Ja lubię latać z ptakami, ja lubię latać w górach. Wiem, o co chodzi. Nie ma sezonu na latanie termiczne, to ja sobie wolę jakiś hike and fly zrobić. A wiesz, zwłaszcza jak można sobie połazić po lesie w ciszy, w spokoju, nie ma Czyli żadnego natura, miejsc. full focus. Tak. Potem nawet wiesz, lubię sobie pospać gdzieś tam w górach, wystartować następnego dnia i wiesz, nie, mnie to po prostu, powiem Ci szczerze, wszyscy koledzy napędziarze, bardzo Was przepraszam, ale teraz byliśmy w Valle, robiliśmy hike na startowisko z kolegą. Cisza, spokój, ptaki, coś tam i nagle. Ja po prostu patrzymy w niebo, napędziarz przyleciał. Kurde, no po prostu ma się ochotę odstrzelić takiego delikwenta.
No, wiem o co chodzi. Jak się leci, to się tego nie słyszy. Ale wszyscy naokoło to słyszą. No właśnie, nieważne czy lecisz kurde wysoko czy nisko, słychać jak cholera, nie? Tak. Okej, to jak nie próbowałaś napędu, to pewnie próbowałaś akro. W ogóle ja myślę, że jak bym... Znaczy akro robiłam, tak, w styczniu. No, okej, Infinity próbowałam, ale nie wyszło. okej. Natomiast wiesz Jakieś co, ciągotki masz ja do tego? myślę, że gdyby nie to, że w Polsce nie istniało akro i nie było tych wszystkich filmów akro, kiedy ja zaczęłam latać, to ja bym pewnie akro latała. Bo ja zawsze, najbardziej mi się podobały wiesz, takie spirale upadkowe, wingovery, jakiś taki wiesz, A nie adrenalina. odpływa ci ten krew Nie. za bardzo? Nie. Mnie odcina bardzo Bo szybko. ja myślę, że może dlatego, że trenowałam możliwstwo figurowe i te piruety wszystkie tam zawsze były, więc nie wiem, może dlatego, może takie predyspozycje. Natomiast wiesz, mi się bardzo podoba i w ogóle mój pierwszy trener siwowy to jest Xandi Menszu, Aleksander Menszu, który swojego czasu był wicemistrzem świata w synchro akro. Jak zobaczył mnie, wiesz, na siwie, to rób akro, nie? Ja mówię, nie stary, już zainwestowałam tyle czasu, tyle lat w latanie przelotowe. No ale tak for fun nie chcesz... Wiesz co, kupiłam skrzydło freestyle'owe, siedziałam na Gerlicen tam w Austrii, jedno lato trenowałam, ale wiesz co, ja mam problem, wydawałoby się, w akro może nie będzie problemu, no ale znowu mam problem wagowy, no bo po prostu znowu nie było dla mnie skrzydła. No bo jestem za mała i musiałabym znowu latać z balastem, żeby No. natomiast teraz jest na pewno lepiej, ale no to w tej chwili nie mam czasu. A poza tym Musisz więcej jeść. stara jestem. Ja mam, moim nadal celem jest nauczyć się helikopter. Ale to chyba nie jest jakoś tam specjalnie Nie, to trudne, jest jeden co? z najtrudniejszych. Tak? Ja tak patrzyłem po tych Dobry filmikach, helikopter jest to najtrudniejszy. kurczę, do zrobienia. Nie no, E, żartuję, ja za słaby jestem na to, ale... Infinity jest łatwiejszy od dobrego helikoptera. Tam gdzieś mamy w tle Pawła Lojaka. Siedzi i patrzy pewnie na nas przez Siedzi i okno. patrzy, to może... Zadzwońmy do niego. No, zadzwonimy do niego i powiemy, żeby nam tu przyszedł, bo chłopak ma właśnie ciągotki akro i on chce No i zacząć bardzo robić dobrze. akro na napędzie, nie? No. Dobra, Klaudia, to co? Lecimy z pytaniami widzów. Mamy aż 3. Nie, było więcej, ale niektóre były takie po prostu, albo takie, które już miałem wcześniej przygotowane, które chciałem Ci zadać, albo były to pytania, no nie na miejscu. Kiedy zobaczymy jesteś cię w kobietą. Playboyu? No właśnie, o, było coś podobnego. Trochę bardziej hardkorowe pismo. Okej. Ale zobacz, jak zgadłam. No, było. Nie chciałem Ci tego nawet wysyłać, wiesz, żeby nie było takie, wiesz... Trzeba było zmienić Chamskie. nazwiskiem. Okej, pytanie widza numer 1. Czy masz chłopaka i jak on to znosi, jak Ty ciągle wyjeżdżasz? Obecnie nie mam chłopaka. Okej. Wszyscy moi chłopacy latali w zawodach. Aha, czyli doskonale rozumieli sytuację i... A nie wiem, czy rozumieli sytuacji, dlatego są byli. Aha. Okej. Bo chyba nie jest łatwo być ze mną na zawodach. To jest pewne. Spinka mocna, czy co? Wiesz co, nie jest spinka mocna, ale na pewno nie jest aż taki luzik. Znaczy, ja w ogóle chyba nie jestem super wyluzowaną osobą, bo jestem bardzo skupiona na tym, co mam do zrobienia i dużo rzeczy robię, więc jest akcja non-stop jakaś no jest to trudne, natomiast na zawodach jest tak, że czasami nie idzie po prostu. No jak nie idzie, jak na przykład jestem zmęczona już po sezonie, czy są jakieś hardkorowe warunki, no to nie jest ani mi łatwo, a zazwyczaj chłopaki nie bardzo wiedzą, co w takiej sytuacji robić. No i nie rozumieją, że trzeba po prostu przytulić i pogłaskać i Tak. nic nie mówić. Chłopaki nigdy nic nie rozumieją z tego. Okej. Kolejne pytanie. Klaudia, to właśnie nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałaś. Pytanie widza. Tu akurat mogłem powiedzieć, czyje to pytanie. Krzysia Szmita. Krzysiu pyta. Chciałbym zadać pewne pytanie Klaudii, a mianowicie jak sobie radzi ze stresem związanym z lotem
w jakimś nieznanym terenie i blokadą psychiczną związaną z tym, że w obrębie kilku kilometrów nie ma żadnego miejsca do lądowania? Ja podzielę to pytanie na części, może tak. Wbrew pozorom, ja bardzo nie lubię latać w nowych miejscach. Jest to Kurczę, dla ja mnie też. ogromny stres stać na nowym startowisku, gdzie ja nie wiem jaki będzie wiatr, co jest. No ale wszędzie był pierwszy raz, nie? No, na zawodach to po prostu. Dla mnie ułatwieniem tego wszystkiego jest start w zawodach. Bo mi się wszystkie te lęki wyłączają po prostu. Skupiasz się na targecie Mam i... zadanie, mam w kółko siebie 100 osób, mogę je obserwować, widzę co się dzieje w tym powietrzu, widzę gdzie kto poleciał, gdzie się wykręcił i nagle mamy bardzo dużo informacji, jak to się mówi, mamy markery kolorowe, po których tylko trzeba sobie lecieć, tak? Czyli ja się mogę skupić na taktyce, na ściganiu, a nie skupiam się na miejscu, w którym latam. Natomiast jeżeli ja przyjeżdżam w jakieś nowe miejsce, to ja naprawdę go bardzo długo rozkminiam. I może dlatego nie latam jakichś mega dużych przelotów w górach, bo potrzebowałaby chyba do niego towarzystwo. Bo tak samo to nawet nie jestem w stanie wyobrazić, żebym aż jakoś tak gdzieś zapuszczała się jakieś dzikie góry i w ogóle juchu do przodu jakoś tam będzie. Nie, to nie jest w moim charakterze w ogóle. Natomiast jak jestem na zawodach, no to zdarza mi się lecieć bardzo długo samej po jakimś nieznanym terenie. Ale wtedy jest skupienie na zadaniu znowu, czyli ja bardziej rozkminiam już tą trasę, patrzę gdzie tu mogą być noszenia, gdzie tu może być wiatr, coś i wiem mniej więcej, że tam mam lecieć. Więc nawet nie ma czasu na ten jakiś tam stres. Natomiast jeżeli chodzi o duży teren bez lądowania, no to ja zazwyczaj tak, po pierwsze, staram się latać wysoko, więc zawsze mam ten dolot. Nie wiesz co robić? Rób wysoko. Tak, nie wiesz co robić lub wysokość. Natomiast no co zrobić, jak już tej wysokości nagle ubywa? Stresuję się, oczywiście, ale to nie jest stres blokujący. Znaczy W panikę nie wpadasz. zdarza mi się, no teraz na przykład w Meksyku miałam jedną konkurencję, tam jest taka dość płaska góra i tam jest tylko las i po horyzont las po prostu. No i kominów nie było, bo było takie piękne niebo jak dzisiaj. No i szukaniem kominów i uciekaniem od tego lasu skończyłam, że po prostu odleciałam tam z 10 km na południe po grani, bo jakoś tam się przycisnęłam, przytrzymało mnie. Moi koledzy atakują i w ciemno lecą dalej, nie? I może tutaj po prostu to, że posiadam mózg i jakieś tam jeszcze hamulce, no to może tego jeszcze żyję. I może tego tylko, wiesz, jedna paczka. Ale z drugiej strony, no tracę gdzieś tam w zawodach, przy takich trudniejszych taskach. Tak samo jak na wulkan lecieliśmy. Teraz w Meksyku koledzy się pakują po prostu w las, w ciemno, przy takich warunkach jak dzisiaj. A ja po prostu... No i potem wychodzili po 3 godziny z lasu, bo w przecinkach w lesie lądowali. Ale niektórzy przelecieli. Niektórzy przelecieli, no. No Zdarza i to jest się. właśnie to. Natomiast ja staram się zawsze zachowywać ten margines bezpieczeństwa, że jest to, gdzie jest lądowanie. Jeżeli rzucam się na duży las i powiedzmy boję się, że mogę nie przelecieć, no to widzę jakieś tam opcje, nie? Czyli jakaś przecinka jest, jakaś polanka jest. I nie ma takiej opcji, że po prostu będę na pałę leciała nad terenem bez lądowania. Okej. Mamy jeszcze jedno pytanie od widza, a konkretnie nawet prośbę, ale pokażemy to za chwilę. Klaudia, co robisz poza lataniem? Poza lataniem, moją drugą chyba równie wielką pasją jest narciarstwo, freeride konkretnie. Więc teraz coraz bardziej rozwijałam się w tą stronę. Odkryłam, że mi to bardzo dużo daje w lataniu, znaczy umiejętności psychicznych do latania, no a poza tym oderwanie i nie ma tego znudzenia i jest odpoczynek po prostu od latania. Właśnie wróciłam z freeride'owego mojego wypadu 3-tygodniowego. Jeszcze z śniegiem dosypało, więc A gdzie jestem byłaś? mega nakręcona. Wiesz co, tam gdzie pracowałam do tej pory zawsze, czyli w Kaprun, bo dobrze znam miejsce, nie boję się tam niektóre miejsca sama robić.
bo poproszę zawsze tam ratowników czy służby stokowe, żeby mnie przypilnowali, bo koledzy pracują. A mi pofarciło się w tym roku, bo poznałam 2 Czechów, jeden pracuje w Kaprun i jeździmy razem po prostu. No, tacy napaleńcy prawdziwi. No a poza tym, no to oczywiście, wiesz, poza lataniem, no to trochę wspinam się, aktywnie spędzam czas, czytam, robię zdjęcia. Uwielbiam robić zdjęcia, więc rozwijać się ciągle. Czyli sielanka, jednym słowem. No nie, no to są, wiesz, frajda. No wiesz co, robić w życiu to, co się lubi, kocha, to tylko pozazdrościć tak naprawdę. Jakieś plany na przyszłość? W sensie? Rodzina, dzieci? Są Wiesz, poczucie z tej już, nie wiem, osiąść w jednym miejscu, A to już ustabilizować dawno. się i tak dalej? To już dawno. Już tak wchodzi w Znaczy ciebie. pytanie jest gdzie, nie? Bo ja za dużo miejsc na świecie uwielbiam i tylko wiesz, pytanie jest gdzie, czy tutaj, czy gdzieś. Natomiast to wiesz, no tam jakieś marzenia rodzinne, no chyba, nie wiem, no są ludzie, którzy nie widzą się w ogóle ani w związku, ani w rodzinie. Ja nie wiem, no mi brakuje czułości i mieć posiadania kogoś przy sobie, kto jest jakąś tam bratnią duszą i Wsparciem przede wszystkim mentalnym wiesz, no, też, co? wsparcie mentalne, ja nie oczekuję od partnera No, to wsparcia znaczy- mentalnego, ale po prostu, żeby Wiem, o co chodzi. było wzajemne zrozumienie, poszanowanie i to, że można mieć swoje, wiesz, pasje i się realizować w tym, co kochamy, tak? Natomiast wiesz, no dla mnie wiesz, no częścią bycia razem są dzieci, więc mam nadzieję. Dzieci będą latać. Niekoniecznie, no będą robić co będą chciały, tak. No i to najważniejsze. Na jakim sprzęcie latasz w ogóle? Bo już tak mówiliśmy. W zeszłym roku przesiadłam się na Enzo 2, dlatego że jest to jedyna paralotnia klasy CCC w moim rozmiarze w tej chwili, czyli XS. Biedna. I tak tacham balast. Zdrowe odżywianie nie służy Latanie lataniu. W tym sensie, że jestem za lekka. No ale tak naprawdę nie mam w tej chwili wyjścia. No, nie mam wyboru żadnego. A uprząż jaką masz? Nadal i Woody Valley X Rated 6, bo też jest mały. Próbuję Exosita, ale jeszcze się nie ustawiłam do niego, więc po prostu nie miałam czasu w sezonie jakoś. Nie chcę ryzykować latać na uprzęży, której nie znam, w której się nie czuję jeszcze. A elektronika? Ja jestem takim małym, rozwiniętym elektronicznie dzieckiem. Chciałem, żeby mi pineskę wysłała z lokalizacją. Wysłałam Ci Adres. prawie dokładny. Okej. Bardzo dokładny. Podjechałem pod sam budynek. Serio? No. Ja tak... Więc ja nie mam żadnych pilotów, ani żadnych mądrych sprzętów. Latam z tabletem, z XT-Trackiem, bo mam na nim mapę i to mi wystarcza. I mam Holuxa z LK, bo tam mi się podoba pomoc w kręceniu kominów. Aha. No i właściwie to wszystko. Czyli jakaś I do tam- bip wrzucam do kieszeni naszego live trackera, czyli Flymastera, do kieszeni wrzucam od PWC, którego dostajemy. I wszystko. I to wsio. Cały sprzęt. No. Czyli kokpit Radio. jakoś tam zawalony nie jest. No nie, no bo mam tablet, tak? Nie ma miejsca już. Ale mi się przydało, powiem Ci, w górach się przydaje i przydało mi się teraz w Meksyku, jak mnie zostawili na trasie i zupełnie nie wiedziałam, gdzie lecimy, więc po prostu na przeskoku długim odpaliłam, zoomowałam. Kombinowałaś. No a to ja sobie polecę tam przez te góry, jak się potem okazało, znaczy mi się nie udało tak powiedzieć, jak sobie wymyśliłam, ale podobno Stefan Morgenthaler tak wygrał taska. Aha, że sobie odleciał. No, tak sobie poleciał, jak ja myślałam, żeby polecieć, tylko niestety obniżyła się podstawa i mi się nie udało tam No przeskoczyć. kurde, co za pech. Tak bywa. Klaudia, Jedziemy. najpiękniejsze miejsce, w jakim miałaś okazję latać?
O kurde, dużo ich było. Ale takie, które ci się tak najbardziej utrwaliło, że leciałaś i tu bym mogła zakończyć swój żywot. Żartowałem. Wiesz, o co mi chodzi, o euforię, taką euforię miejsca. Euforia miejsca jest na pewno w Saint-André-les-Alpes we Francji, to jest Alpy prowansalskie. To jest na pewno Julińskie Alpy, po prostu dla mnie ostatnie mistrzostwa Polski tam, kiedy lataliśmy na prawie 3000 metrów. To była po prostu euforia. Po prostu widokowo, w ogóle uwielbiam góry. Na pewno niesamowite dla mnie jest La Réunion, zwłaszcza wnętrze wyspy, gdzie jest lasy tropikalne albo takie jakieś totalne, skaliste, kosmiczne krajobrazy. Uwielbiam Kolumbię, Brazylię, no, ciężko jest. No, miałaś okazję Ciężko latać jest naprawdę w określić najpiękniejszych takie jedno miejscach. miejsce, które najbardziej mi w sercu jakoś tak zostało. Klaudia, co Cię kręci najbardziej w tym sporcie? Wiele rzeczy. Samo latanie, oczywiście, uczucie, jakie towarzyszy bycie po prostu w powietrzu. Uwielbiam latać z ptakami, uwielbiam latać, wiesz, jak mówiłam, w górach i nad równinami, podążanie za chmurami, latanie w grupie, wiesz, kiedy na zawodach się ścigamy i jest wokół ciebie masa ludzi, a potem dzielenie się tymi z wszystkimi przeżyciami wieczorem. No i ten aspekt socjalny oczywiście, no, nie ukrywajmy. Paralotniarze to jak jedna wielka światowa mafia, po prostu gdzie się nie pojedzie. Wystarczy rzucić hasło paralotniarz i stoją wszystkie drzwi otworem. I dzięki temu tak, no, jestem bardzo wdzięczna możliwościom, które dostałam, nie wiem, dzięki i swojej ciężkiej pracy, a potem sponsorom, że mogę podróżować po całym świecie i mam znajomych i właśnie dzięki paralotniom i poznaję kulturę od kuchni, od podwórka, z tylniego w ogóle, wiesz, jakieś takie rzeczy, które myślę, że podróżując po hotelach bym nie miała szansy No, na zobaczyć. pewno. Nie. Ja widziałem ten twój filmik, jeden dzień z życia twojego, tam na twojej stronie jest, tak? Jest jeden dzień z tobą. Taki to, kurczę, mocno zazdrościłem właśnie tego Serio? takiego, wiesz, siedzisz sobie, wychodzisz, gotujesz sobie tam coś, wiesz, na butli z gazem, wiesz, i ten taki klimat właśnie, jedziesz gdzieś tam w góry. Ach, można się zakochać. Ja jestem takim mieszczuchem ogólnie, z miasta pochodzę i no tak mi brakuje właśnie takich Żeby nie było, znajomych, te no. wieżowce jest 4 przystanki tramwajowe ode mnie. No, W ogóle nie jestem z centrum Warszawy. w ogóle, w ogóle. Takim mieszczuchem, że hej. No ale wiesz, jednak więcej czasu spędzasz gdzieś Tak, w takich oczywiście, w pięknych aucie. górach, lasach. No w aucie swoją drogą. Robisz trochę tych kilometrów rocznie, co? Nie, ale mieszkam dużo w aucie. Tak. Zobaczymy twoje auto. Jakie plany na ten sezon? To jest dobre pytanie. Jadę teraz do Brazylii, czyli zaczynamy Puchar Świata już od to jest od 7 chyba kwietnia rejestracja i potem cały tydzień ścigania. Mam nadzieję, że nam pogoda dopisze. Ten rok wygląda dobrze. Mam nadzieję, że się przedłuży. A później Mistrzostwa Polski w maju, a potem trochę takie jeszcze nie wiadoma, bo albo polecę do Stanów na Mistrzostwa USA, albo zostanę w Europie i Hiszpania i Puchar Świata w Portugalii. A następnie 3 tygodnie w Macedonii z Mistrzostwami Europy. Później wracam do Francji na Women Open. A później jeszcze myślę pojadę na La Réunion na Puchar Świata i kończymy sezon w styczniu w Brazylii na superfinale Pucharu Świata. No to życzymy Ci, Kolega Klaudia, chyba się już zmęczył. życzymy Ci, Klaudia, żebyś wygrała wszystkie te zawody. Rozumiemy, że samochód pełny pieniędzy jest, zapakowany bagażnik eurosami. No nic, no ja wraz z
widzami pewnie. Życzymy Ci jak najlepiej. Tak więc jeden z naszych widzów zadał pytanie, raczej prośbę, że chciałby zobaczyć samochód, a raczej drugi dom Klaudii. Tak więc pokazujemy go. Tarararara. Dobra, pokaż go w środku. Zapraszam do mojej kuchni salonu. Kurde, nie z tej ziemi, ale Oj, tam bałagan, żaden bałagan. spadło. Czyli tak, tu masz łóżeczko. To się rozkłada na łóżeczko, ale ja tego łóżeczka nie używam, tam śpi rower. Na górze jest sypialnia. Można Aha, podnieść faktycznie. Nie, nie podnoś, bo przecież... Nie będę podnosiła, Aha, no ale bo my można tutaj tak podnieść, zaparkowaliśmy. I wtedy tutaj się robi łóżko, a tutaj mam kuchnię pod tym zwałem. Tu się generalnie otwiera, jest kuchnia, jest lodóweczka, gaz. Także Kurczę. tak sobie mieszkam. Ekstra. Proszę. Jeszcze fotele się obracają, ale nigdy nie potrzebowałam, więc... I co? I No tak... i ten dach też można podnieść, że wtedy mogę tu wstać i gotować. A to z glajtów? To? Nie, myślałem, patrz. Nie, to jest z tego, z Nepalu. Proszę, samochód przy... A wygodnie tam u góry w ogóle masz? Jezu. Nie, nie. Zakręciło się w głowie. Tak, nie, no jest super wygodnie. Ja tutaj powiem Ci, wolę spać tu jak w domu. Serio? Tak, naprawdę. Czyli to całe się dźwiga tą konstrukcję i... A którędy się wchodzi? Aha, no bo jak to się dźwignie... Ej. Kurde, albo sobie kupię takie auto. Mogłabym Wam otworzyć, ale nie tutaj. Okej, mamy samochodzik, pokażemy go jeszcze z zewnątrz. A co to jest z tyłu? Bagażnik, tak? Box na sprzęty. Bo to musi być lekkie. To jest wygodne, bo śpimory nie przeszkadzają. A no właśnie. I więcej miejsca masz, nie? Moim i Państwa gościem była Klaudia Bułgakow. Zapraszamy wszystkich serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do oglądania kolejnej Parasofy i zapraszamy... Którego to było, Klaudia? 22, 23 i 24 kwietnia do schroniska pod Roztoczem, do Gaździny i Sapera i będziemy tam spotkanie paralotniowe i będziemy opowiadać o różnych fajnych miejscach do latania. Ja będę mówiła o Hike and Fly na La Reunion. Dziewczyny, które latają, zapraszamy na zawody Women's Open, które wróciły w tym roku. I ja tam będę i A będę gdzie Wam one są? pomagać. Gdzie one są, te zawody? We Francji, w Laragne. Bardzo fajne miejsce do latania na koniec sezonu. Blisko Saint-André-les-Alpes, więc można sobie potem tam na przeloty wyskoczyć. Będą to prawie tygodniowe zawody organizowane przez francuską federację i zostałam zaproszona właśnie, żeby dziewczyny troszeczkę też pokołczować, także zapraszam wszystkie dziewczyny, które już latają. Zapraszamy. Kurde, ja się zaraz położę na ciebie, kurde, aż tak. Sopa nam się. Halo, Okej, ty już trzymaj masz dystans. żonę i dziecko, trzymaj Tak. się z daleka. Dzieci, dwójkę. Trzymajcie najbardziej w tym sporcie. Dobra, jeszcze raz Sama poprawkę. robię z tobą wywiad. Yeah! Okej. Zwolnić tego pana. O nie, o nie. Kurde, już teraz serio Spadamy. będziemy na ziemi będziemy się... Teraz będzie... No, na dół mam... Ty, no patrz, zepsujesz, ej, czekaj, dopompuję ci. Już masz otwarcie. Parasowe! Ale tam trzeba też. Śliskam, stary, no.